wyprzedza mnie motocyklista, wyciąga pistolet i stuka w szybę tego samochodu. W tym momencie pada strzał. W ogóle Alcabale tutaj w Wenezueli to jest wszędzie. Jak się jedzie do Meridy, to można nawet ze 20 razy być zatrzymany. Można, jeżeli się ma pecha, to można być 20 i to bardzo często jest tak, że te Alcabale potrafią być na przykład w odległości 5 km od siebie, więc na jednej Alcabali zatrzymują cię, maglują cię przez 15 minut, bo szukają jakiegoś powodu, żeby wyciągnąć łapówkę, a jak nie znajdą, to też mają na to sposoby, bo potrafią powiedzieć, no dobrze, to będziemy kontrolować samochód, będziemy go rozkręcać, bo możesz mieć tu narkotyki. No i wiadomo, że nie chcesz siedzieć i patrzeć, jak rozkręcają ci samochód, bo to trwać może kilkanaście godzin nawet, jak się uprą. Mają takie prawo. W związku z tym w takim momencie ktoś mówi, no słuchajcie panowie, to nie rozkręcajcie, może się porozumiemy, co by was zadowoliło. No dobra, a jeżeli chodzi o korupcję, taką wiesz, jeżeli chodzi o środki publiczne, ty kiedyś mi powiedziałeś, że tutaj jest tak, że jest kilkanaście poziomów podwykonawstwa przewidzianych ustawą. No ja nie pamiętam dokładnie, nie chcę teraz dokładnej liczby nie pamiętam, ale na przykład PDVSA, czyli największy koncern naftowy wenezuelski, państwowy, zezwala w swoich wewnętrznych tam przepisach, właśnie nie pamiętam w tej chwili, czy to jest 20 czy 25 poziomów podwykonawstwa. O co chodzi? Chodzi oczywiście o rozkradanie publicznych pieniędzy, tworzenie kolejnych firm, które zlecają kolejnym firmom i biorą swoje po drodze. Część tych firm jest zarejestrowana za granicą. Część z tych firm jest zarejestrowana za granicą, część tych firm w ogóle po prostu nie jest, to są tylko firmy, które niczym się nie zajmują, tylko pobieraniem komisji tak zwanych, czyli tam jakichś procentów od kontraktów. Ja tutaj był kiedyś taki Polak, architekt, polski architekt pracujący w Hiszpanii. Przyjechał, to nie PDVSA, to z kolei Ministerstwo Turystyki. I przyjechał i pracował, budował hotel na zlecenie Ministerstwa Turystyki. Właściwie nie budował, tylko odbudowywał hotel. Hotel został zajęty, kiedyś został znacjonalizowany. Przez Chaveza pewnie. Często się zdarza z tymi znacjonalizowanymi hotelami. Tutaj większość chyba tych dobrze prosperujących poza Caracas, prawda? Bardzo dużo jest znacjonalizowane. I to później pada najczęściej. Właśnie te hotele padły zupełnie, zostały rozkradzione i popadły w ruinie. No i po jakimś czasie rząd stwierdził, że jednak byłoby fajnie mieć takie hotele na plaży, bo to w bardzo fajnym miejscu, niedaleko Caracas na plaży. To był Sheraton i Melia, dwa bliźniacze hotele stojące jeden obok drugiego i że trzeba by je odbudować. No i właśnie ten mój znajomy Polak przyjechał to odbudowywać. Czekaj, bo jest trochę nerwowa sytuacja, bo mamy jakieś kłopoty. A jesteśmy albo paprocha, w takim miejscu. albo woda. Autostrada, ktoś sobie tam idzie. Spaceruje. Czekajmy na niego. Jedziemy dalej. Mówiłeś o tym Polaku. No więc on przyjechał tutaj i nadzorował odbudowę tego hotelu. Jedna rzecz mnie zastanowiła, jak on kiedyś opowiadał, że musi co 3 miesiące wyjeżdżać. Ja mówię, zaraz, ale jak ty pracujesz dla rządu wenezuelskiego, to ci nawet wizy nie załatwili? Bo to wiadomo, 3 miesiące możesz być bez wizy. A on mówi, wiesz, no bo to tak do końca to ja nie pracuję dla rządu wenezuelskiego. Ja mówię, a jak to nie pracujesz dla rządu wenezuelskiego? Przecież to rząd, przecież to Ministerstwo Turystyki. Przez tam jakąś fundację swoją finansuje tą budowę. No tak, ale to Ministerstwo Turystyki rozpisało konkurs. Bo to wiadomo, zamówienie publiczne bardzo dużo milionów dolarów. W Wenezueli, jak w każdym innym kraju, trzeba to robić w sposób przejrzysty, oficjalny. I konkurs wygrała firma z Panamy. Nieznana zupełnie firma, nie mająca żadnego doświadczenia w tego typu inwestycjach. Firma z Panamy zleciła to firmie z Nowego Jorku. Kolejna firma, wydmuszka jakaś. I na koniec firma ta z Nowego Jorku wynajęła firmę, rzeczywiście już tym razem budowlaną w Hiszpanii, która tu przysłała swoich ludzi do pracy. W związku z tym on formalnie pracował dla hiszpańskiej firmy, która pracowała dla firmy z Nowego Jorku, która to pracowała dla firmy z Panamy, która to była wynajęta przez rząd wenezuelski. No i to jest taki dość typowy schemat działania tutaj tych wszystkich inwestycji publicznych. Robi się łańcuszek podwykonawców i każdy się jakoś tam przy okazji naje. On tutaj pracował przez 2 lata, zdaje się. Dużo było kłopotów, bo nie było materiałów budowlanych, potem te materiały budowlane jak dochodziły, to były rozkradane i tak dalej. Koniec końców ministerstwo stwierdziło po tych 2 latach, że ma jednak inne priorytety i przerwano tą budowę. Czyli cała kasa została de facto rozkradziona. I oni wyjechali, inwestycja się skończyła, a hoteli nadal nie ma.
Nie no, to jest śmieszne, ale i z drugiej strony bardzo smutne, bo to są przecież pieniądze Wenezuelczyków, którzy teraz zarabiają śmieszne $5 miesięcznie. Ja myślałem ostatnio, że Maduro podniósł wynagrodzenie minimalne, nawet ci powiedziałem. Okazało się, że nie, cały czas 18 000 boliwarów, czyli Mniej niż $5. tu już teraz się $4 robią, bo znowu inflacja trochę ruszyła. Chyba się udało przepalić. Ty kiedyś opowiadałeś mi o przypadku po prostu człowieka, który zarobił na tym, że spotykał się z córką Chavisty, nie? Tak, to bardzo ładna historia i też taka dość znamienna, dość typowa jak na te wenezuelskie różne historie i tutaj już jakby wiesz, dodaje dobrze tą rzeczywistość rewolucji boliwariańskiej. Która w założeniu ma dawać biednym oczywiście, a... Więc mój taki dość dobry kolega poznał dziewczynę. Poznali się gdzieś na jakiejś plaży, zakochali się. Było im bardzo fajnie. Dziewczyna miała wprawdzie swoich ochroniarzy, ale to nie jest jakoś coś nadzwyczajnego, tutaj się zdarza. No ale w końcu doszło do dnia, w którym sytuacja była na tyle poważna, że dziewczyna postanowiła przedstawić narzeczonego swoim rodzicom. I okazało się, że tata jest jednym z ministrów. Ukochany został przyjęty bardzo sympatycznie, no ale pojawiło się pytanie o bezpieczeństwo córki. I ojciec się pyta, jakim ty samochodem jeździsz? No, on tam powiedział, że jeździ, już nie pamiętam czym on jeździł, Toyotą Hilux chyba. A ojciec się pyta, ale nie jest pancerna. Nie, oczywiście, że nie jest pancerna. No ja bym wolał, żebyś ty jednak moją córkę woził pancernym samochodem. Czyli pancerny, czyli krótko mówiąc podjeżdża koleś z bronią, strzela i nic się nie dzieje. No i on mówi, no też chciałbym mieć pancerny samochód, no ale to są duże pieniądze, to jest $80–100 tysięcy taki samochód. Więc po prostu mnie nie stać na taki samochód. A tata, dobrze, załatwimy to. Załóż spółkę handlową i zobaczymy, co możemy zrobić. No i on założył tą spółkę. Zaoferowano mu kontrakt na zaopatrzenie w materiały biurowe jednego z ministerstw. Kontrakt był na tak skonstruowany, że na jednym sprowadzeniu materiałów budowlanych, biurowych, spółka zarobiła prawie $1 milion. Oczywiście nie cały ten milion był dla tego mojego kolegi, ale na samochód musiał się podzielić oczywiście tam z kilkoma osobami, ale na samochód i jeszcze na dość dużą poduszeczkę finansową wystarczyło. No i w ten sposób powstają fortuny w Wenezueli generalnie. Oni się rozstali po jakimś tam roku czasu, ale samochód mu został, pieniądze mu zostały, miłe wspomnienia po dziewczynie też, więc w sumie czemu nie. No więc jesteśmy teraz już na tej obwodnicy Caracas. Okay. Trochę jest kiepska pogoda, jest trochę pochmurno w tej chwili, więc nie będzie chyba jakiegoś mega fajnego widoku na miasto, ale spróbujemy się zatrzymać na chwilę wjedziemy do takiej jednej z tych zatoczek i zobaczymy jaki jest ale to jest taka zatoczka bezpieczniejsza, czy to jest to miejsce, gdzie właśnie nie za to są te miejsca, gdzie lepiej po zmroku, no zdecydowanie lepiej tam nie przebywać. Chodzi tu o to, że to jest, jesteśmy z dala od mieszkańców jakichkolwiek, tu nie ma domów, tu jest pusto, tu jest pusto, w związku z tym tu można robić wiele rzeczy. Bo po lewej stronie jest tylko góra El Ávila, którą często widzieliście, a po prawej stronie jest Caracas, które słabo widać, bo jest faktycznie zachmurzenie lub smog, ale zobaczymy. Staramy się odpalić samochód, tutaj ogrodzenie w stylu karakaskim. Tak, to wygląda niestety na wodę w benzynie. To jest dość takie typowe. Zdarzało Ci się już wcześniej? Typowa dolegliwość. Tak, zdarzało mi się wcześniej i teraz mamy szczęście, bo jesteśmy w ciągu dnia, jesteśmy w mieście, więc nie ma problemu. Kiedyś mi się to zdarzyło nalać pełen bak, miałem zupełnie pusty bak. Pełen bak chrzczonego paliwa. Pełen bak chrzczonego paliwa w stanie Apure, daleko stąd, 800 km do Caracas. I jechaliśmy z duszą na ramieniu, bo było bardzo chrzczone i bardzo się ciężko jechało. I jak już się zmrok zrobił, to naprawdę było niefajnie. Bo to nie jest tak, że tylko Caracas jest niebezpieczna, a prowincja w Wenezueli jest bezpieczna, prawda? Nie jest tak. Znaczy niestety, generalnie demokratycznie to niebezpieczeństwo tutaj się rozkłada. Nawet nie jest tak, że te lepsze dzielnice to tam jest bezpiecznie, bo tam z kolei mogą porwać, dlatego że są bogaci ludzie. Mogą porwać, mogą napaść, tak samo. To nie ma żadnego, wiadomo, że na przykład takie dzielnice jak Chacao, policja dzielnicowa jest w miarę profesjonalna i to działa w miarę dobrze, ale też nie idealnie, więc przestępcy boją się trochę tej policji, a to też nie daje jakiejś tam
gwarancji, bo przede wszystkim policja nie jest zawsze i wszędzie. A czy to prawda, że samochody w Caracas i w Wenezueli mają przyciemniane szyby ze względu na słońce? Też ze względu na słońce, ale nie przede wszystkim. Zaraz, bo tutaj jest rozjazd, jak zwykle w No spokojnie, skup się i później to wytniemy. Mega źle Jest pokazane przed samym zjazdem, przed samym rozgałęzieniem widać co gdzie jedzie. Żebyśmy nie pojechali gdzieś za miasto. Do Petare jedźmy. No jedzie, teraz przejdziemy obok Petary, proszę cię bardzo, już masz Petary. Czyli minęliśmy już te takie widokowe, nie? Podjedziemy tam może innego dnia, bo za późno wjechałem na tę obwodnicę, to trochę wcześniej były te zatoczki. Okej, jedziemy dalej, po lewej może stronie. Może będzie lepszy widok tego dnia, bo teraz zobacz, jest dość tak jakoś mgliście i... To prawda, jakiś smog albo nie wiem co. Słaba widoczność, więc może uda się nam to zrobić kiedyś, jak będzie... Tu macie po lewej stronie Petarę. Dokładnie to miejsce filmowałem wtedy, gdy robiłem odcinek o dzieciach z Petare i później robiliśmy zbiórkę. Jedzie kolejka ufundowana przez rząd boliwariański. Dbają o obywateli. Na pewno za dużo nie ukradziono przy jej produkcji. No, tą kolejkę akurat budował słynny w całej Ameryce Łacińskiej koncern brazylijski Odebrecht, który no, już doprowadził do swoimi łapówkami do dymisji kilku prezydentów. Dzisiaj przecież do więzienia trafił były prezydent Peru Kuczyński właśnie za tam skandale korupcyjne też w Peru, w które on był zamieszany z tym koncernem. Według zeznań szefów tego koncernu przed sądem w Brazylii, krajem, gdzie najwięcej łapówek płacono, największe łapówki płacono była właśnie Wenezuela, ale tutaj jest absolutna cisza. Tu dochodzenia nie ma żadnego. Nie ma żadnego dochodzenia. We wszystkich pozostałych krajach jest. Nikt tutaj się tym nie interesuje, jakby te wiadomości o tych zeznaniach tych szefów Odebrechta do Wenezueli nie dotarły. A Odebrecht tutaj robił miał bardzo dużo potężnych kontraktów, ma nadal, między innymi rozbudowuje metro w Caracas, więc to są gigantyczne kontrakty, więc myślę, że łapówki równie duże. Pojedziemy na jakąś stację benzynową, bo widzę, że ta woda w tej benzynie troszeczkę jednak jest nieprzyjemna, więc może się uda nam rozcieńczyć troszeczkę tą wodę w baku. Powiedz jeszcze, jeżeli chodzi o prąd i wodę, czy tu zawsze były takie problemy? W sensie na pewno nie takie, prawda? Takich jak w tej chwili w Caracas nie było. Caracas było zawsze ochraniane przed tego typu problemami i jak były takie mega kryzysy z prądem, to władze starały się, aby nie dotknęły one Caracas. To, co żeśmy mieli w ostatnich tygodniach, te wyłączenia prądu, takie wielogodzinne w Caracas, to rzeczywiście jak na stolicę nowość, ale tak naprawdę to kryzys trwa już tutaj energetyczny od bardzo wielu lat. I na przykład w Maracaibo problemy z prądem są. Maracaibo to jest drugie co do wielkości miasto. Bardzo gorące miasto, prawda? W Wenezueli. Tam te problemy z prądem oni mają już od dobrych kilku lat. Na dzień dzisiejszy mają 4 godziny prądu na dobę. Więc... A tam jest tak codziennie powyżej 30 w ciągu dnia? Tak, do 40 w ciągu dnia, więc a w nocy, ciężko się żyje bez klimatyzacji. W nocy też tak pod 30, 25 do 30 i bez klimatyzacji to można tam oszaleć. To jakaś reklama Bitcoinów. Od siebie dodam, że bitcoiny tu w Wenezueli bardzo się przydają. Ja od jakiegoś czasu, jeżeli chcę komuś z Wenezueli przelać pieniądze, to właśnie sprzedaję bitcoiny na takim portalu. Wrzucę link w opisie filmu. I no jest to bardzo proste. Zwalnia się bitcoiny, ktoś przelewa pieniądze. Gdy przelew dojdzie na konto Wenezuelczyka, to wy zwalniacie bitcoin. Fajna sprawa, dosyć dobry kurs jest najczęściej wymiany. Polecam. Gdybyście chcieli wysłać kiedyś pieniądze Wenezuelczykowi. Albo Bartowi. Albo mi. Nie, ja nie mam konta w wenezuelskim banku, ale w bitcoinach ja możecie. Mam. Ale mówię o tym dlatego, że często widzowie się mnie pytają, zwłaszcza na Instagramie pytacie, w jaki sposób możecie komuś wysłać pieniądze. Ci z was, którzy mają rodziny lub znajomych w Wenezueli. A nie skończyliśmy mówić o tych nie? O korupcji? Nie, o przyciemnionych szybach. No więc generalnie, okej, to się przydaje, żeby nie było zbyt gorąco, ale głównym jakby celem przyciemniania, takiego maksymalnego przyciemniania szyb, bo to w tej chwili jeszcze jest dzień, więc trudno zobaczyć. Na przykład ten samochód, no naprawdę ma ciemne szyby. Mój samochód, bo mam tu też samochód, może go kiedyś pokażę, mój samochód ma tak ciemne szyby, że ja w nocy nie mogę jeździć, mimo tego, że światła są silne, jest tak ciemno, że ja już się przyzwyczaiłem i jakoś daję radę w nocy,
Ale rzeczywiście jest tak ciemno, że no nie widać. Na przykład z zewnątrz nie jesteś w stanie stwierdzić, czy ktoś jest w tym samochodzie. A jeszcze zdarzają się tu ludzie, którzy jeżdżą bez świateł. Tak, albo na i jednym. generalnie o to chodzi. No, to jest główny cel tego przyciemniania szyb, to jest, żeby nie było widać, co jest w samochodzie. Chodzi o to, żeby po prostu potencjalny przestępca, który chce na przykład okraść osoby, które są w samochodzie, żeby nie wiedział, czy w tym samochodzie jest 4 facetów pod bronią, czy samotna matka na przykład z dzieckiem. Więc dlatego się tutaj tak bardzo przyciemnia szyby, żeby po prostu nie było widać, co się dzieje w samochodzie, że nie było wiadomo, co jest i żeby nikt nie mógł zajrzeć do samochodu, nie zobaczyć, czy coś na przykład leży na siedzeniu, czegoś tam nie. A praktycznie jak to działa, kiedyś na przykład jechałem samochodem tutaj niedaleko, po drugiej stronie w Makarakwaj i na czerwonym świetle zatrzymuję się, przede mną stoi Machito, czyli taki Land Cruiser i podjeżdżam, wyprzedza mnie motocyklista, wyciąga pistolet i stuka w szybę tego samochodu. W tym momencie pada strzał i ten motocyklista się przewraca, bo ktoś z środka z tego samochodu strzelił przez drzwi do niego i nie wiem, czy go zabił, czy go zranił, bo natychmiast oczywiście wszyscy żeśmy odjechali stamtąd, więc... Czyli nie dzwoni się po policję i nie wyjaśnia się takich spraw. Nie wyjaśnia się takich spraw. Rzeczy, jakie się tutaj dzieją, to jest... nie mieści się to w głowie. To jest problem też na przykład moja frustracja jako dziennikarza, że ja tutaj miałem przygody, słyszałem o takich rzeczach z bardzo dobrych, jakby z pierwszej ręki. I są to rzeczy, o których nie mogę opowiedzieć, nie mogę napisać, bo doskonale sobie zdaję sprawę, że nikt to po prostu nie uwierzy. Ludzie powiedzą, że zmyślam, no bo to są takie rzeczy, które jeżeli ktoś tego na własne oczy nie zobaczy, to nie uwierzy, że europejski mózg nie jest w stanie tego ogarnąć. To nawet tak podstawowa rzecz jak cena benzyny. To ludzie, to się nim opowiada, ile kosztuje benzyna, ale póki nie przyjadą, póki nie zobaczą, tak do końca nie wierzą, jak to działa. Nie wiem, ja ostatnio kilka dni temu próbowałem liczyć, ile za $1 można w tej chwili zatankować. Napiszemy na dole, na ekranie w tym momencie. Jest około 7 milionów litrów za jednego. Teraz? Tak, wow. za $1. A z drugiej strony wynagrodzenie minimalne w tym momencie 18 000 boliwarów, które pozwala na kupno czego? 18 000 boliwarów pozwala ci na kupno, nie wiem, chleba i 24 jajek. Opowiedz o twoim znajomym, który nie może jeździć do pracy, mimo tego, że paliwo jest za darmo. Więc tak, no więc posiadanie samochodu w tej chwili jest dość dużym problemem dla osób, które nie zarabiają w dolarach, bo raz, że w tej chwili części stały się, są ceny części, ceny olejów samochodowych, są mniej ceny więcej opon, takie są ceny rynkowe takie światowe po prostu. Więc jak ktoś zarabia $5, to wymiana oleju w samochodzie jest dla niego rzeczą praktycznie nie do przeskoczenia. Ale nawet nie musi wymieniać oleju. Ostatnio właśnie rozmawiałem z kolegą, to jest chłopak, jest po studiach, pracuje w firmie prywatnej, zarabia tam dwukrotnie pensję minimalną, czy tam nawet więcej niż 2 razy. Zakładajmy, że zarabia 30 000 boliwarów miesięcznie tutaj. To jest jak na taką pensję jest w miarę przyzwoicie. 80% Wenezuelczyków zarabia pensję minimalną, czyli 18 000. No i on właśnie mówi, że on musi teraz zaczął jeździć autobusem, komunikacją, musi wcześniej wstawać, żeby do pracy dojechać. Ja mówię, dlaczego? Co się stało z twoim samochodem? Coś ci się popsuło? Mówi, nie no, Tomek, zobacz, parking w tym centrum, w którym jego biuro się znajduje, tej firmy, dla której on pracuje, no, jak w każdym praktycznie tutaj biurowcu, pod biurowcem jest parking. I za parking trzeba zapłacić 2000 boliwarów za każde parkowanie, za dzień. Co no oznacza, to wystarcza mu na że 15 parkowań. 15 parkowań i już cała jego pensja znikła. Więc stara się w tej chwili, tam prosi pracodawcę, żeby załatwił mu taki bilet specjalny, że po prostu nie jest jakby lokatorem tego parkingu i nie musi płacić za niego codziennie, ale każda firma ma jakąś tam ograniczoną ilość tych bezpłatnych parkowań, więc dla wszystkich nie wystarcza. Była to druga część rozmowy z Tomkiem Surdelem. Na trzecią i ostatnią zapraszam w niedzielę o godzinie 10. Do zobaczenia.